Witamy Cię w miejscowości Moshi w Tanzanii z pięknym widokiem na Kilimandżaro. Tak ono wygląda o poranku. Oczywiście później przyjdą chmury i nie będzie za bardzo nic widać, ale teraz widok jest po prostu bajeczny. A tutaj idą krówki, całe stado, prosto na mnie. Ale czad. Maciek uciekł, bo chyba ma doświadczenia z krowami w Peru. Oczywiście każdy chce nas zawieźć. Are you going to the church? Yes, my brother. To the church. Gonią nas nie tylko krowy, ale szaleni sprzedawcy tuk-tuków. A my idziemy. Przecież nie będziemy jechać. Idziemy tu przez wioskę do góry, a to jest drzewo chlebowe, tak wygląda. Zgodnie z tym, co Maciek mówi, bo ja nie wiem, ale mogę się z nim chyba zgodzić. W ogóle te domostwa tu są fajne, bo rosną bananowce, a my jesteśmy już nieźle spoceni. Bo oczywiście mogli nas zawieźć za jakieś tam pieniądze, ale my walimy pod górę na piechotę, bo nie dzielimy, kurde, płacić 3000 za ten. Tak, za to, że nas podrzucą, nie wiem, tam 15 minut jakimś tuk-tukiem. Więc idziemy. Pani chce się nagrać? To ją nagrajmy. Tak wygląda pani. Tak wygląda pan. A tak wygląda generalnie tutaj krajobraz. Tu jest bardzo pięknie, bo jesteśmy na wysokości gdzieś 900 metrów nad poziomem morza. I ta roślinność już tutaj jest taka bardzo tropikalna. Nie ma takiej suszy, takiego upału, tylko jest bardzo wilgotno. Tu fajnie, bo goście zjeżdżają na tych motorkach na luzie, żeby oszczędzać benzynę. I omijają dziury i wjeżdżają na nas. I musimy ich unikać. No ale to taki lokalny klimat. Boa. Tutaj wszyscy hodują kury. Wczoraj zjedliśmy bardzo fantastyczną jajecznicę. Była naprawdę smaczna i to były pierwsze takie w ogóle jedzenie, które sami sobie tutaj gotowaliśmy, bo do tej pory kupowaliśmy w tych barach różnych śmiesznych. I stwierdziliśmy, że jak tylko są warunki, to będziemy sami gotować, bo jest 3 razy taniej i 5 razy smaczniej. I 10 razy zdrowiej. Rosną właśnie banany u ludzi przed domem. No i tak oni sobie tutaj żyją. Zerwą banana z drzewa, coś uprawiają i mieszkają. No tutaj w Moshi pod Kilimandżaro to jest taki dziwny, ciekawy klimat, bo jeżeli chodzi o ludność, bo oni wszyscy żyją z turystów, którzy przyjeżdżają wspinać się na tą górę. Jak nie bezpośrednio, to pośrednio, bo ktoś tam w domu ma tragarza i tak dalej. A my ten wyjazd robimy mega turbo niskobudżetowo. I słabo nam to wychodzi. I słabo nam to wychodzi. Dlaczego to robimy? Po pierwsze dlatego, żeby był jakiś challenge i żeby nie iść na łatwiznę, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że po prostu fizycznie nie mamy kasy, bo i Maciek i ja rzuciliśmy robotę przed tą wyprawą. Ja rzuciłem miesiąc wcześniej, więc de facto totalnie wskoczyliśmy do basenu, nie patrząc, czy tam jest woda. Używając przenośni. No i można powiedzieć, że rzeczywiście wyszliśmy ze strefy komfortu, więc jedziemy totalnie na wariata i oszczędzamy te siano, bo nie wiemy, kiedy ono nam się skończy. Nie wiemy też de facto, co będzie, jak wrócimy, bo być może różnie, więc staramy się maksymalnie oszczędzać i taki też jest zamysł podczas tego wyjazdu. Ale zauważyliśmy, że im bardziej oszczędzamy, tym bardziej jesteśmy blisko lokalnych ludzi, tym mniej się izolujemy i tym ciekawszy ten wyjazd się robi, bo jeżdżąc na stopa, negocjując gdzieś tam na bazarze banany pomiędzy, nie wiem, ceną kilkunastu groszy a kilkudziesięciu groszy, no to naprawdę rzeczywiście zaczynamy czuć lokalny klimat. Wcześniej płaciliśmy 3 koła, a teraz płacimy za to samo pirazo po 1000, albo 500 nawet. No właśnie, więc to jest spora różnica dla nas, dla naszego budżetu, a też ci lokalesi widzą, że no nie jesteśmy zwykłymi turystami, tylko takimi backpackersami, którzy jadą totalnie niskobudżetowo. O, będzie akcja. Dobra, minęli się. Idziemy dalej. Stamtąd powinien być bardzo fajny widok, tak przynajmniej mówili, na górę. Tu są te cegły, które oni sami robią z gliny, tak one wyglądają. No i stawiają później takie domy, mury i tak sobie żyją. Generalnie ten hotel, w którym się zatrzymaliśmy, no ciężko jest jakby wymagać, bo nasz klucz wyboru jest prosty. Sortujemy od najtańszych do najdroższych i bierzemy najtańsze. I jeszcze patrzymy Na opinię przecież zawsze. opinie, lokalizacje i tak dalej. Natomiast generalnie poruszamy się w granicach powiedzmy 8, 10, 12 maksymalnie dolarów za nocleg za 2 osoby. Tak, za 2 osoby. Ze śniadaniem? Ze śniadaniem, jak to możliwe. To dzisiejsze śniadanie było bardzo dobre w porównaniu do poprzedniego, więc było ok. No i wygląda to tak, że jeżeli chodzi o ten hotel, to mieliśmy tam parę akcji z panią właścicielką, które wynikają
po prostu z różnic kulturowych i z tego, że ona zupełnie inaczej postrzega rzeczywistość niż my. Akcja była taka, że weszliśmy do pokoju i po prostu myśleliśmy, że umrzemy, bo jeżeli ten pokój można by nazwać jakoś, to trzeba by go nazwać killing room, nie wiem jak to nazwać, Maciek, poprawnie. Ponieważ pani stwierdziła, że będzie truła wszystkie komary, które wprawdzie roznoszą malarię, ale przy okazji wytruje też wszystkich swoich gości. No i rzeczywiście nawaliła tam jakiegoś masakrycznego muchozolu z DDT, czy nie wiem co tam było. I jak weszliśmy, to myśleliśmy, że umrzemy dosłownie. A komary fruwały dalej. Tak, komary fruwały dalej, a my po prostu mieliśmy gorzko w gardle, autentycznie nie mogliśmy oddychać, ale poszedł. 2 godziny później to samo. Tak, potwieraliśmy okna, włączyliśmy wentylator na maksa, 2 godziny później wróciliśmy, było dokładnie to samo, więc powiedzieliśmy pani, że sorry, nocujemy w namiocie i pani powiedziała, dobra, dam wam drugi pokój, zbiorówkę z Chińczykiem. No i przelasowaliśmy z Chińczykiem. Kilimandżaro, tak, zaraz je obczaimy. Wchodzimy do jakiejś kolejnej wioski, my chyba w lewo, ale zaraz zobaczę na mapie. Bardzo mało tu w Afryce piesków, ale wychudzone, głodne i po prostu niedożywione. Tak wyglądają zagrody, gdzie się trzyma jakieś zwierzaki, tak wyglądają bananowce, tak wyglądają sklepy. Idziemy dalej. Ale piękne kwiaty. Tam fioletowe? Chyba tak. No i cykady, czy jakieś inne owady. W ogóle te dźwięki są fajne. Właśnie jak się wchodzi na Kilimandżaro w pierwszym etapie, idzie się przez ten las, to takie dźwięki. Plus jeszcze małpy, których tutaj nie słychać. Ale słychać ptaki i słychać cykady. Jambo. Poła! Pa. Have a good day! Ależ widok na Kilimandżaro. To jest ta góra. Wejście najłatwiejszą drogą, która nazywa się Coca-Cola Road. Druga nazwa nie pamiętam. Zajmuje 5 dni. I to jest coś, co ja zdecydowanie rekomenduję, bo ja to zrobiłem. I to jest najłatwiejsza droga, ponieważ jest najdłuższa i najlepiej organizm reaguje, jeżeli chodzi o aklimatyzację. Wszystkie inne drogi, pozostałe drogi są bardziej agresywne i po prostu idzie się szybciej. I jak ktoś jest niezaaklimatyzowany, no to będzie głowa boleć i tak dalej, i tak dalej. Cały filmik o tym jest. Filmik numer 1 na kanale. Polecam. Muza leci, ludzie sobie tu mieszkają i mają taki widok, jak wyjdą. Po prostu pięknie. Maciek jest tu pierwszy raz, więc goni jak szalony, żeby mu góra nie uciekła. Wiem, polewam z ciebie. Przecież wiemy, że te chmury, co tam nachodzą, to zaraz będzie mgła i tej góry nie będzie widać. Myślę, że z pół godziny i po widoku. Woda mętna, ponieważ schodzi z gór, z lodowca, więc niesie ze sobą całe błoto i wszystko. Tak to wygląda. Dalej jest podobno jakiś piękny wodospad, no ale wjazd $10 to jest totalnie poza naszym budżetem. Za $10 to my planujemy przeżyć cały dzień, więc odpuszczamy już teraz atrakcje turystyczne. Po prostu przejdziemy się tyle, ile się da i idziemy dalej. No a tak wygląda droga, która jest powiedzmy rozmokniętym błotem, więc podejrzewam, że w porze deszczowej tak wszystkie drogi tu wyglądają. Albo jeszcze lepiej. Wreszcie zaiganiają motorkami. Nie podwiozą za darmo. Nie ma szans. Wszyscy tu wyciągają kasę od turystów. Turystyka demoralizuje miejscową ludność. Zawsze będę to powtarzał. Gdzie nie byłem na świecie, wszędzie to samo. Tam, gdzie przyjeżdżają turyści, tam po prostu miejscowi się demoralizują. I wyciągają rękę po pieniądze za wszystko. Za to, że ci powiedzą cześć, za to, że ci pokażą drogę, za to, że ci podwiozą, za to, że im zrobisz zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Niezależnie od kontynentu, niezależnie od kraju. Wszędzie to samo. Tam, gdzie nie przyjeżdżają turyści, ludzie są normalni. Pomogą ci, przenocują cię i nie będą za to ani grosza. Na tym polega różnica. Dlatego zawijamy spod Kilimandżaro dzisiaj i kierujemy się w głąb Tanzanii, spotkać się z Polką wśród Masajów, która mieszka w jakiejś wiosce w głębi kraju, a później dalej w głąb kraju i próbujemy łapać pociąg albo jakikolwiek inny transport do Zambii. Mam zadyszkę, bo cały czas się wspinamy tutaj pod tą górę. No, ale liczymy na to, że będzie fajny widok z góry. Domek wśród bananowców. Takie domostwa. Jedzie tuk-tuk, zejdźmy mu. Żeby nas nie rozjechał. No przyroda tutaj oszałamia. Później ten las będzie się oczywiście zmieniał w miarę jak się będzie wchodzić wyżej. Czuję się jak w saunie. Myślałem, że tu będzie chłodniej, a tu jednak jest bardzo gorąco, bardzo duszno i bardzo wilgotno. My tutaj po prostu przez te dni bardzo słabo się odżywiamy. O, co to za owoc? Nie wiem. Ty, ale bardzo ładnie pachnie. Weź przytrzymaj, ja go rozłupię. Spróbuj go ten. No nie, to jakaś jak śliwka.
Ja nie wiem, czy powinienem jeść coś znalezione na ulicy. I mam nadzieję, że to nie jest trujące. Ale było bardzo dobre. Smakowało trochę jak mango. A tu mamy znowu kwiat bananowca i malutkie banany.